Witam serdecznie dzisiaj po południu. Strach na giełdzie największy od marca. Czego się boją? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku oczywiście zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam także do nowego, wspaniałego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu. Czy paliwa znów będą drożeć? Drodzy Państwo, i wracamy już do tradycyjnego nadawania dwóch ciekawych materiałów porannego i popołudniowego dla Państwa, żebyście mieli najlepszą, najbardziej aktualną, obiektywną wiedzę. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. No i teraz zaczynamy od tego, co jest najistotniejsze, ponieważ strach na giełdzie jest największy od marca. No i pytanie, czego się boją? Moim zdaniem najważniejszym czynnikiem, który teraz powoduje strach na giełdzie, to jest zachowanie amerykańskiego rynku długu. Co prawda dzisiaj na samym początku sesji amerykańskiej widzimy, że te rentowności starają się spaść, odbić od poziomu 4,25, czyli miejsca, gdzie w ostatnich miesiącach został ukształtowany szczyt. Część inwestorów może bać się powstania formacji podwójny szczyt w tych okolicach, ale kiedy zobaczymy na długoterminowy wykres, to już wiemy, czego naprawdę boi się teraz rynek. Boi się tego, że na fali wybicia w poprzednim roku górnego ograniczenia 40-letniej fali hossy amerykańskich obligacji, właśnie na naszych oczach rozpoczyna się kolejna fala bessy, kolejna fala deprecjacji, wyprzedaży amerykańskich obligacji, podwyższania rynkowych stóp procentowych i w naturalny sposób ma być to czynnik, który będzie doprowadzić do tego, żeby przewartościować to, jak różne aktywa są teraz wyceniane na rynkach finansowych. No i moim zdaniem tego teraz się boi, więc odpowiedź na pytanie, skąd się bierze strach na giełdzie i czego się teraz boją, wynika właśnie z zachowania amerykańskich obligacji, które wracając na poziom 4% rentowności, oznacza to, że rynek boi się rozpoczęcia następnej fali bessy na amerykańskich obligacjach, długoterminowej perspektywy przeceny amerykańskich obligacji, żeby te rentowności szły dalej w górę, w obawie o to, co się może wydarzyć z perspektywami inflacyjnymi i oczywiście z tym, jak mogą się zachowywać przyszłe ścieżki stóp procentowych, więc ten wykres moim zdaniem odpowiada Wam na to pytanie. Natomiast mając na uwadze perspektywy co do tego, jakie będą w najbliższych miesiącach perspektywy inflacyjne, to realna stopa procentowa dla Stanów Zjednoczonych jest dodatnia i wygląda na to, że jest ona najwyższa od bardzo wielu miesięcy. Może być to czynnik, który także w pewien sposób będzie działał stabilizująco na amerykańskiego dolara, powodując presję na rzecz umocnienia tej waluty, ale oczywiście teraz ten poziom, który teraz obserwujemy, tych rentowności obligacji, jest najważniejszy, poziom 4,25, ponieważ jego pokonanie albo odbicie będzie nam pokazywało, czy faktycznie rynek rozpoczyna następną falę bardzo ważną na amerykańskich obligacjach. Ale gdyby tak zobaczyć z długoterminowej perspektywy, to widzimy, że na rynku obligacji nie ma ekstra takiej premii na rzecz ryzyka długoterminowego. No i moim zdaniem ten wykres, który teraz pokazuje, daje perspektywę na dalszą przecenę amerykańskich obligacji, a gdyby do tego doszło, oczywiście miałoby to nie tylko reperkusje w postaci przeceny, przewartościowania różnych klas aktywów na całym świecie, ze względu na to, że stopa procentowa ma bardzo duże znaczenie dla wyceny różnych klas aktywów, ale także może zwiastować problemy amerykańskiego rządu i amerykańskich finansów publicznych, dlatego też te stopy procentowe są teraz takie bardzo, ale to bardzo, bardzo istotne. No i perspektywy co do tego, jakie są przyszłe stopy procentowe, widać na tych wykresach, które bardzo często zamieszczam odnośnie tego, jak rynek na chwilę obecną wycenia przyszłe stopy procentowe i widać, że w rynku jest tylko 9 punktów bazowych podwyżek dalszych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a tożsamo dla strefy euro jest tylko 19 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych w rynku teraz, więc rynek nie wycenia ani jednej kolejnej podwyżki stóp procentowych, ani dla Stanów Zjednoczonych, ani także dla strefy euro. Jeszcze parę tygodni temu dla strefy euro były 2 kolejne podwyżki stóp procentowych przewidziane. Na chwilę obecną nie widać już ani jednej.
No i zobacz, i te perspektywy, to, że jesteśmy już prawdopodobnie na płaskowyżu szczytu cyklu monetarnego, także ma dla rynku bardzo, bardzo duże znaczenie. Ale także te perspektywy inflacyjne są dla nas istotne. Dzisiaj poznaliśmy finalne dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych. W strefie euro, przepraszam, jak widzimy, one były dokładnie takie jak prognozy. Natomiast to, co bardzo cieszy inwestorów, którzy dyskontują potencjalne przyszłe zachowania inflacyjne, to to, że zapasy gazu w Europie zachowują się lepiej zachowują się o 2 miesiące lepiej niż taka średnia z ostatnich 5 lat, co pokazuje, że naprawdę zapasy teraz gazu są ogromne. No i jakiejś perspektywy dynamicznego wzrostu cen gazu raczej nie należy oczekiwać, więc także ten komponent bardzo silnie sprzyjający wcześniej wzrostom, a teraz spadkom inflacji prawdopodobnie już nie będzie aż tak bardzo istotny, jeżeli chodzi o perspektywy inflacyjne i że na razie nie jest on tym głównym, który będzie oddziaływał na tempo wzrostu cen w strefie euro i w ogóle na starym kontynencie. Kolejny komponent, który jest bardzo ważny dla ustalania, jaka będzie inflacja, to ropa naftowa. Jak widzimy, co prawda w lipcu ropa naftowa wzrosła, ale nie pokonaliśmy maksimów z ostatnich miesięcy, czyli generalnie taka konsolidacja trwa cały czas, nie wybiliśmy się nad te poziomy, dlatego też perspektywy co do wpływu ropy naftowej na dalsze wzrosty inflacyjne mogą być zahamowane, jeżeli w kolejnych dniach, kolejnych tygodniach ropa naftowa zacznie dalej spadać. I też kolejnym czynnikiem, który powoduje strach na giełdzie, który jest teraz największy od marca, to jest zachowanie rynków w Azji. I na następnym wykresie chciałem pokazać wskaźnik CDS dla krajów azjatyckich z pominięciem Japonii i bardzo wyraźnie on rośnie, jest on na poziomach najwyższych od drugiego kwartału tego roku, od kwietnia, więc ten czynnik obaw związanych prawdopodobnie z Chinami ma to duże znaczenie i w tym miejscu od razu należy przejść do giełdy w Chinach, ponieważ na wykresie indeksu w Hongkongu jesteśmy bardzo blisko poziomu 18 tysięcy punktów, a ten poziom to jest miejsce, gdzie przebiega 20% cofnięcie od swoich ekstremów, czyli swoich maksimów. I gdybyśmy się obudzili w poniedziałek, a rynek spadłby poniżej 18 tysięcy punktów, będzie to oznaczało, że giełda w Hongkongu wchodzi w techniczną bessę. Jest to zachęta i zapowiedź dalszych spadków, co może oczywiście wpływać także na pogorszenie się nastrojów w Europie, w mniejszym stopniu także w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na giełdach papierów wartościowych są niezależnie handlowane opcje put na spadki oraz opcje call na wzrosty i ten wskaźnik put-call ratio jest na poziomach najwyższych od marca i ten strach wynikający z tego, co się teraz dzieje, jest taki, jaki ostatnio obserwowaliśmy podczas tych zaczątków kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych w marcu. No i pytanie jest, co dalej się będzie działo. Czy jest to także zapowiedź kontynuacji tendencji spadkowej na indeksach giełdowych? Myślę, że warto być na to wszystko bardzo wyczulonym. Rynek jest obecnie na bardzo dobrej trajektorii do tego, żeby rozpocząć większą korektę spadkową. No i jeszcze raz zachęcam w tym miejscu do tych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w komentarzu. Czy paliwa znów będą drożeć? Dla nas jest to bardzo istotne, dla perspektyw inflacyjnych. Także jest to bardzo istotne, więc warto się z tym materiałem zaznajomić. Plus oczywiście uniwersalny, wspaniały raport o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy. Wszystko jest tam podlinkowane w opisie i w komentarzu. Indeksy giełdowe dzisiaj mają za zadanie zakończyć dzień tak nisko, jak tylko się da. Jeżeli jesteśmy oczywiście niedźwiedziami, to liczmy na to. Jeżeli tak się stanie, no to perspektywy na kolejny tydzień będą oczywiście jeszcze bardziej prospadkowe, a w przyszłym tygodniu mamy Jackson Hole spotkanie, więc rynek może się przygotowywać pod to, żeby zacząć dyskontować potencjalne zmiany w polityce monetarnej najważniejszych banków centralnych na świecie. I ten temat może być bardzo dla nas interesujący w końcówce tego miesiąca, ponieważ te perspektywy inflacyjne, perspektywy stóp procentowych mają teraz bardzo duże znaczenie i jak rynek
i jak bankierzy centralni będą się odnosić do tych potencjalnych dalszych wzrostów rentowności amerykańskich obligacji i rentowności na całym świecie. To jest teraz kluczowe. Natomiast moim zdaniem obawy, strach powinien doprowadzić do tego, że cały ten tydzień zakończymy na minimach, co będzie zachęcało do tego, żeby rozpocząć następną falę spadkową, wejść w kolejną fazę tendencji spadkowej. Indeks DAX ma ogromną szansę w końcu zakończyć półroczną konsolidację, wybijając się dołem. Tutaj naprawdę w ostatnim czasie zmienność była niska i to widać, co się teraz dzieje na tych wykresach, że jesteśmy naprawdę o krok od wybicia dołem, więc indeks DAX ma potencjał ku temu, żeby właśnie rozpocząć następną fazę tendencji spadkowej. Natomiast kiedy zobaczymy szeroki indeks Eurostoxx w Europie, to widzimy, że jesteśmy blisko średniej prognoz na koniec tego roku, więc ani nie ma na chwilę obecną przewartościowania, ani niedowartościowania indeksu. Natomiast jak widzimy, jak rosną zyski spółek dla indeksu Eurostoxx, to także w tym wypadku nie możemy mówić o jakimkolwiek przewartościowaniu ani niedowartościowaniu, ponieważ indeks Eurostoxx zachowuje się mniej więcej tak, jak zachowują się zyski przedsiębiorstw tworzące ten Eurostoxx 600, ten indeks giełdowy. Patrzymy także na zachowanie amerykańskiego dolara. Każde zamknięcie poniżej 1,09 otwiera perspektywę na dalsze spadki, a im niżej, im mniejszy będzie dolny cień tygodniowej świecy, tym większa szansa na to, że już w następnych dniach przetestujemy poziom 1,0680, a według analizy technicznej tam jest dolne ograniczenie wstęgi Bollingera i część inwestorów zwraca na to dużą uwagę, że ten poziom może być wkrótce testowany i myślę, że jeżeli rozpatrujemy rentowności amerykańskiego dolara, to wzrok każdego inwestora równolegle powinien spoglądać na pary związane z jenem, które mają potencjał ku temu, żeby rosnąć, oraz na zachowanie ceny złota. W tym wypadku cena złota, która utrzyma się na zakończeniu tego tygodnia poniżej poziomu $1900, otworzy sobie perspektywę do dalszych spadków. Warto być tego świadomym. No i zobaczymy, co się wydarzy na cenie miedzi. Każdy dalszy spadek, każde zakończenie tygodnia blisko minimów będzie dodatkowo zwiększać prawdopodobieństwo, że wyprzedaż ryzyka na całym świecie przeniesie się także na kolejny tydzień. Plus obserwujemy także Bitcoina, który do tej całej palety różnych rynków finansowych, różnych klas aktywów zaczął od 2 dni dołączać, ponieważ widzimy tendencję spadkową. Wybicie z konsolidacji rynek nie tylko zaczyna przechodzić przez średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym, ale także zbliżać się do kolejnych wsparć i także w tym wypadku im mniejszy będzie dolny cień tygodniowej świecy, tym większa szansa na to, że Bitcoin dołączy do tendencji spadkowych i będzie kontynuował ruch w dół do następnych wsparć. I moim zdaniem jest to taki scenariusz bazowy na kolejne godziny, bo widać ewidentnie, że te powiązanie, ta korelacja międzyrynkowa między Bitcoinem a rynkami związanymi z ryzykiem znowu się pojawiły. I na koniec oczywiście polskie aktywa, które na fali tego, co się dzieje na euro-dolarze, mogą dalej tracić na wartości, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek krajowej waluty. Natomiast poziom 4,50 na euro złotym jest punktem odniesienia, a dla dolar złotego widzimy, że trwa tak jakby odbicie od dolnego ograniczenia wieloletniego kanału wzrostowego i teraz w tym wypadku każde zamknięcie na tygodniowych maksimach będzie zachętą do tego, żeby w kolejnych dniach, żebyśmy przeżywali następną falę osłabienia krajowej waluty. Natomiast jakoś tego nie widać zbytnio na polskich obligacjach, które co prawda wróciły w rejon 5,60, ale jakiejś większej tragedii tutaj nie widać. Zdecydowanie gorzej jest na indeksie WIG20, ale także w tym wypadku do czasu utrzymania strefy 1975 punktów, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym poziomu 2000 punktów, to te scenariusze prowzrostowe jednak są faworyzowane i dopiero pokonanie tej strefy dałoby jakiś dyskomfort i zachęcałoby do jakiejś większej korekty spadkowej, dłuższej korekty spadkowej, która przeciągnęłaby się w czasie na tych największych spółkach na warszawskim parkiecie. Dziękuję drodzy Państwo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam do tego, żeby w poniedziałek wrócić na nasz kanał. Będą już tradycyjne 2 materiały poświęcone temu, co się dzieje na rynkach finansowych
I jeszcze raz zachęcam do wszystkich materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu oraz także do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, co się działo z Ace Market U na wakacjach, co się będzie działo poza godzinami pracy w biurze i różne są tam ciekawostki dotyczące tego, co się dzieje z Ace Market U, kiedy nie prowadzi on transmisji online dla Państwa na YouTubie. Dziękuję za wysłuchanie, udanego weekendu, udanych wakacji, do usłyszenia, do zobaczenia w poniedziałek. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.